Hej, witam się z wami z kadry, przedstawiam wam kolejną część pomysłów widzów. To ta seria, gdzie my, gracze, przedstawiamy deweloperom serwera Need for Speed San Andreas swoje nowatorskie oraz ciekawe koncepcje na temat własnych pomysłów na następne aktualizacje. To dzięki nam doczekaliśmy się wyboru aut w menu wyścigów, nazwanie inaczej swoich aut, czy też ustawienia dowolnej pory dnia. Oczywiście po obejrzeniu tego filmu zachęcam was do napisania waszych propozycji na kolejne aktualizacje, co wy byście dodali albo co zmienili. Niecierpliwie czekam na wasze pomysły. A teraz przejdźmy do 7 pomysłów widzów. Ale zanim je przedstawię, to zachęcam do zostawienia kciuka w górę, żeby film dotarł do szerszej widowni i żeby jeszcze więcej ludzi zaangażować do pisania w cudzysłowie przyszłości serwera, że tak to mogę ująć. Pierwszy pomysł. Przede wszystkim jestem Angel Ghost. Tłumaczę ten komentarz za pomocą Google Translate. Myślę, że dobrym pomysłem dla graczy byłoby sprzedawanie winyli, które sami wykonali, a osoba, która stworzyła winyl, mogłaby zarobić pieniądze. Podobnie jak Need for Speed Payback. Need for Speed to 2015. Myślę, że biblioteka projektów nie byłaby zła. Ponadto, podobnie jak w przypadku Need for Speeda 2015 Payback, funkcję driftu można również wykonać w trybie driftu. Need for Speed może być fajną innowacją dla San Andreas. Wiem, że koncepcja serwera to Underground 2, Most Wanted, Underground 1, ale nie jest niczym niezwykłym, że nadchodzą innowacje. Przepraszam, jeśli mój komentarz nie jest jasny. Pomysł, który jeden z was już miał w głowie i na pewno też zastanawialiście się, jakby to mogło wyglądać. Pozwólcie, że zaprezentuję swoim sposobem, jakby to mogło wyglądać. Przypuśćmy, że gracz X przyjeżdża do lakierni i ma cudowny projekt do swojego Infernusa, a więc tworzy malowanie. Następnie ten gracz chce pokazać światu swój amatorski projekt, a więc co robi? Publikuje go. Wtedy gracz Y, który nie jest zbytnio kreatywny w takie rzeczy, w cudzysłowie pobiera te malowanie za powiedzmy od 5 do góra 10 tysięcy. To gracze by oceniali winyle, dzięki gwiazdkom im więcej gwiazdek, tym winyl jest bardziej popularny i lepszy. I wrzuca go na swojego Infernusa. Brzmi ciekawie? Oczywiście byłaby opłata za wstawienie nowego malowania na liście. Powiedzmy, że 15 tysięcy byłoby idealną kwotą. Dlaczego tak drogo? To by zminimalizowało duży wybór malowań, przez co byłby mniejszy wybór, a gracze bardziej by przykładali się do malowań, żeby je później opublikować. Jak zauważyliście, trochę zmodyfikowałem pomysł Angela, ale myślę, że teraz ten pomysł brzmi jeszcze bardziej interesująco. Drugi pomysł. Wpadłem też na pomysł, żeby było można dodać coś jak w Need for Speed Underground 2, że dostajemy zadanie i jedziemy do sklepu, aby zdobyć jakąś unikalną część. Na serwerze wyglądałoby to tak, że po 3 dniach robienia magazynu dostałbyś zadanie na dojechanie na czas do sklepu, czasami body, czasami osiągów i dostawałbyś albo unikalny wygląd, spoiler czy coś, a w osiągach część 4 poziomu, czyli Ultimate. To, co najbardziej mi się podoba na tym serwerze, to to, że deweloperzy aktualnie miksują wszystkie części Need for Speeda, przez co rok temu dostaliśmy świetną aktywność na swobodnej jeździe, jaką jest poszukiwacz diamentów czy skarbów. Według mnie ten tryb jest strzałem w dziesiątkę. Dlaczego? Zmusza to graczy, żeby codziennie zbierali diamenty we wszystkich rejonach San Andreas. Dzięki zbieraniu skarbów możemy dostać w 50 dniu nowe auto, jakim jest Deluxo. Co 10 dni mamy też gwarantowanego jackpota, a codziennie mamy małą szansę, żeby odblokować winyle związane z tą aktywnością. Oraz przeze mnie jeszcze niezdobyte felgi Watanabe. Najwidoczniej mam pecha do nich. Przejdźmy teraz do pomysłu. Bardzo, ale to bardzo popieram ten pomysł, chociaż ja bym zrobił, że co 2 tygodnie odpalałoby się takie wydarzenie na swobodnej jeździe. Dodatkowo nie byłoby ciągle zaznaczone na mapie, jak to jest z magazynami, lecz taki event pojawiałby się losowo na mapie wraz z komunikatem, że dany sponsor chce z nami podpisać kontrakt. Ale zanim go podpiszemy, musimy mu pokazać, że zdołamy przejechać z punktu A do punktu B w określonym czasie. Co do nagród, to omówię najpierw sprawę z osiągami. Po Ultimate dodałbym jeszcze jedną część, Junkman, dobrze znaną z Most Wanted. Prawdopodobnie dodanie nowych części do aut sprawi, że każde auto będzie mieć lepsze przyspieszenie i prędkość maksymalną, przez co rekordowe czasy na mapach diametralnie by się zmieniły. Ok, przejdę teraz do części wizualnych, czyli zderzaki, spoilery i temu podobne.
Na pewno jeden pakiet felg by się przydał oraz 2 komplety zderzaków i 1 spoiler. Może to się zmienić, ja tylko podałem losową liczbę tych części. Reasumując, dodanie kolejnej aktywności na swobodnej jeździe ma wadę i zaletę. Wadę, ponieważ jeszcze mniej ludzi będzie jeździć w wyścigi. Ponieważ dołączają na serwer, robią magazyny, poszukiwanie skarbów i co 2 tygodnie, nazwijmy to parts run, i im po prostu już się nie chce jeździć wyścigów. Zaleta to to, że serwer jeszcze bardziej będzie przypominał Need for Speeda, taki miszmasz Underground 2 i Most Wanteda. I kolejna taka aktywność przyciągnie graczy, których serwer się znudził, bo nie było żadnych dużych nowości. Trzeci pomysł. Mój pomysł to poprawa dźwięków silników aut, bo są troszeczkę do bani. Chciałbym też, aby dodano widok z pierwszej osoby, na przykład tak jak było w Need for Speed Shift i Shift 2. Czy wy też sądzicie, że obecne dźwięki aut są na poziomie kiepskim i przydałoby się je w cudzysłowie odświeżyć? Jeżeli jesteście tego samego dnia co ja, to mam dla was kuszącą propozycję. Gracz o pseudonimie Taki Gościu za pomocą gry Gary Mod przekonwertował kilka dźwięków aut. Ma jeszcze więcej tych dźwięków, lecz się je jeszcze nie publikuje. A oto one. Brzmią zajebiście, prawda? Czwarty pomysł. Wpadł mi teraz pomysł do głowy. Na testowaniu Dyno URL po przejechaniu mety powinien uruchamiać się licznik jak na normalnych wyścigach. Po przejechaniu mety znowu ustawiałby się na najlepszy czas i można by wtedy dodać przycisk, którym by się restartował cały licznik, żeby można zmienić układ przejazdu. Propozycja, która musi zostać dodana w niedalekiej przyszłości, ponieważ ten pomysł pomoże graczom w tworzeniu lepszych ustawień do aut. Niestety w obecnych czasach Dyno jest uważany za jeden z najgorszych aktualizacji na serwerze. Nowe exploity, przyspieszenie, które tak naprawdę nie dodaje przyspieszenia, czy auto, które ma lepszą trakcję na śliskich oponach. Więc tak, ja bym chciał taki licznik. A wy? Pomysł piąty. Ja bym chciał dodać na serwer znajdźki, na przykład 100 znajdziek w postaci paczek tablic, nieważne, i za zebranie 10, 50 albo 100 mógłbyś dostać samochód, albo nowy, albo taki jaki jest na serwerze, ale z unikalnym malowaniem. I oczywiście udostępnianie map i temu podobne byłoby zakazane, tak samo jak z unikalnymi częściami. Idea ze znajdźkami jest pomysłowa, ponieważ to jest dobry sposób na odblokowanie jakiegoś auta. Wyobraźcie to sobie, zamiast szukać 10 części na jakimś konkretnym terenie, bylibyśmy zobowiązani szukania np. 50 znajdziek na całym terenie San Andreas. I tak jak napisałeś, przeróżne poradniki oraz filmy byłyby traktowane banem. Znajdźki mogą wyglądać jak te z Vice City, czyli paczka z kokainą. A jaka nagroda byłaby za taką żmudną pracę? Szczerze nie czekam na masy, więc nie oczekujcie z mojej propozycji jakiegoś nowego auta. Według mnie nagroda za zebranie 100 paczek to 5 aut. I nie dostalibyście 5 aut, lecz zasada by działała jak w Fordzie, czyli odbyłoby się losowanie spośród 5 aut. Jedno auto byłoby z różnych klas, EDCBA. Mamy 5 aut. Spokojnie, jeżeli gracz, który jeszcze nie odblokował klasy A, nie ma szans na zdobycie auta z klasy A z tego losowania. Halo, a co z pozostałymi autami? Nie zdobędę ich już? Oczywiście, że dostaniesz.
lecz takie znajdźki resetowałyby się po kilku miesiącach. Jeżeli gracz odblokuje już te 5 aut, znajdźki nie pojawiają się już na mapie. I co takiego unikalnego by było w tych autach? One już by miały tuning wizualny, osiągowy oraz, uwaga, malowanie z naklejek, których nie dałoby się normalnie odblokować za vinyl pointy. Wygląd tych aut, żeby pasowały do klimatu starszych części Need for Speeda. Pomysł 6. Może udostępnienie swoich malowań ekipie, np. za vinyl point, podobnie jak jest zapisanie malowania w Pineshopie, można by było fajne malowania ekipowe wtedy robić. Nie trzeba się pierdolić z tym, że ktoś coś zrobi źle. Świetny pomysł, żeby zastąpić logo ekipy właśnie takim malowaniem ekipy. Powiedzcie mi, czy dużo osób dodaje logo ekipy na swoje auto? No właśnie, a możliwość stworzenia swojego własnego, rzadkiego malowania ekipowego dałoby to, że tworzenie ekip byłoby jeszcze bardziej opcjonalne niż dotychczas. Tak jak odpowiedziałem na komentarz Smauga, kiedyś właśnie widziałem ekipę Advan, która zrobiła takie malowanie ekipowe. Wyglądało to epicko. Sporo wysiłku pewnie ich to kosztowało, ale opłacało im się. Pomysł 7. Garaż dla ekip wraz z upgrade'ami za kasę. Podstawa parking nie daje nic. Pierwszy upgrade garaż dający możliwość wysiadania z auta tylko w tym miejscu i jazdy autami innych członków. Drugi upgrade jakaś trasa w lesie, po której śmiga się wraz z członkami i nigdy nie będzie na rejs. Trzeci tuner osiągów i temu podobne. Czwarty, tor driftu, tak jak poprzedniczka, nie będzie dostępna inaczej. Piąty upgrade to Carlot w ekipie wraz z pseudomechanikiem. Gdzie byłyby modele takie by były? Co? Koszt kolejno 100, 150, 200, 250, 350k. Te trasy w lesie można by było zamienić w na jakieś góry z upchem i downhillem, by coś nowego było. No i dodać właśnie jakąś wielgachną górę z drogami, przemodelować MC nieco, by miała asfaltowe drogi. Jak ty to po wojaku pisałeś? Nie no, ale teraz na poważnie. Jestem za tym pomysłem, lecz ja bym tutaj troszkę zmienił. Otóż zamiast garażu ekip dałbym kilka domków do kupienia na terenie San Andreas. Mechanizm byłby podobny co w Forzie Horizon 4, gdzie tam możemy kupić kilka posiadłości jednocześnie. Jest tylko jeden mały problem. Te posiadłości są po prostu mało przydatne, bo żadnej korzyści z nich nie mamy. Ale wracając do Need for Speeda, kilka miejsc na takie posiadłości już mam. Teraz właśnie wam pokażę. Kupiliśmy posiadłość i co dalej? Dzięki mieszkaniom mamy dostęp do sklepu z częściami, lakierni, i sklepu z częściami wizualnymi w jednym miejscu. Tak, w jednym miejscu. Tak jak to jest właśnie w wyżej wymienionej grze. No i dodatkowo takie domki pozwolą nam na więcej w cudzysłowie spawnów dla graczy. Wiecie co? Wydaje mi się, że taki mój pomysł nie przejdzie, bo to po prostu nie pasuje do klimatów Need for Speedów. Pamiętacie jakąś część Need for Speeda, gdzie była możliwość kupna posiadłości? Ale hej, to jest już zdanie devów, co myślą o takim rozszerzeniu do Need for Speeda. Wybacz Krysios, że bardzo mocno zmodyfikowałem twój pomysł, lecz bardziej pomysł z domkami mi osobiście się podoba niż z ekipami. I takim oto sposobem doszliśmy do końca tego filmu. Mam nadzieję, że kolejna część pomysłów widzów spodobała wam się, jak poprzedniczka. Nie zapomnijcie o napisaniu waszych propozycji
na następne aktualizacje, ponieważ to my gracze piszemy następne rozdziały tego serwera i to dzięki nam serwer żyje i ma się dobrze. Nie lubię tego robić, ale prosiłbym o zostawieniu kciuka w górę w dalszym udostępnianiu filmu innym graczom serwera. To byłoby na tyle z mojej strony. Możecie też pisać o innych tematach, które mogę poruszyć. Był z wami Skadr, siemaneczko, widzimy się na serwerze.